mój pomocnik to powinien dostawać w nadleśnictwie dodatkowe za co? Za strachowe, bo z panem Romkiem to strach jechać. Bo jak się jechało po tych górkach, a się wrzuciło na luz, to ciężar drewna pchał ten ciągnik. To pchał, jechało się ostro. Ale byłem młody i cóż. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Teraz wyjdziemy na podwórko, pokażę coś. O, ten pień, tu szczególnie tu czoło. Ten pień trzeba zakopać tam pod kowadło tego młota. Jeszcze pod spodem jest bandaż od czołgu, bo tam był zakopany pień, ale przez te lata, co robiłem tam, chcę pokazać internautom. Zresztą zebrało mi się też trochę rzeczy do odkucia i to muszę zakopać właśnie na tym, będzie się opierało kowadło młota. Bo bez kowadła to on po prostu by zerwał szczemiola. Bo tam kowadło jest zamocowane na szczemiolach i u góry jest plansza, na której jest po prostu część robocza. Także odwaliło mi tam śruby. To koniecznie to musi być. To musi być. On ma metr, a pod nim jeszcze jest tam bodajże z 20 cm jest takiej izolacji, która jest zrobiona z bandaży czołgowych. Tam będzie robota go zakopać. Trzeba będzie szpadelkiem, bo koparko rozwalić, to trzeba by było wykopać ogromny dół. Także szpadlem raczej się wykopie do wymiaru i wtedy go się tam, młot się ściągnie do tyłu i wpuści się go i będziemy mogli uruchamiać. Tam jest młot mechaniczny. Stoi tam pod to walące się wiato, które rozwalę i postawię tam nową, postawię przynajmniej jakiś daszek. No planuję to, jeszcze wykopiemy ziemniaki, trochę tu robót tam, dosłownie to jest sprawa może po 2 tygodniach. Tak myślę, że po 2 tygodniach to będziemy. Jeszcze będę mógł coś więcej na temat jego powiedzieć, bo to jest akurat maszyna mojej konstrukcji, nad którą pracowałem tylko 2 lata. Oprócz tego, no wtedy jeszcze było kilkanaście krów dojnych i mleczko się woziło do miasta. I jak to się mówi, był cały bałagan i trzeba było się w tym wszystkim uwijać. Synowie mi pomagali, no i żona była i no jakoś żeśmy to ciągnęli. A ja jeszcze wtedy no, zajmowałem się tym, że ludziom robiłem właśnie te lemiesze, te dłuta do pługów, bo te dłuto, które pokazałem, to jest jednostka. Takich dłut robiłem dużo. Robiłem dłuta do pługów niemieckich, Rabewerk, Lemken, Kraveland. To już bodajże nie niemiecki pług, tylko Kraveland to jest chyba nawet tam mniejsza z tym, to jest zachodni pług. No i cóż, no i Killenstag. Także robiłem te lemiesze z resora, kułem do różnych pługów, do polskich, do zachodnich. Pień pójdzie pod młot po prostu. Schnie. Kupię impregnat w najbliższym czasie. Właśnie specjalnie go tu użyłem na te podkłady, żeby miał przewiew. Był zeszłej zimy ścięty, także on leży już ponad rok, tylko nie tutaj. To jest topola. Przyjechała z odległości tutaj 20 parę kilometrów. Topola była z wiatrołomów, przydrożna. No ścieli ją tam. Pójdzie na opał, a po prostu przywiózł mi ten pień, bo potrzebny mi jest jako izolacja. Jak młot pracuje, no to przecież na kowadło jest duży bardzo udar, przechodzi. I żeby nie szły drgania na budynki, które stoją tutaj dookoła, no to po prostu zabezpieczy, bo topola jest drzewem dość miękkim i pochłonie, a to jest masa, bo tamten pień, który był tam, służył przez kilkanaście lat, to po prostu spróchniał już. I w tej chwili już nie można było pracować młotem. Trzeba po prostu zakopać nowy pień. Lat to ma sporo, to lat może mieć 60 parę, to topola, bo topola szybko rośnie. Ważyć to też waży. Waży to. Bo to czuć, no jest kawał drewna po prostu. Jeszcze ono nie jest całkiem suche. Nie. Tu po wierzchu ładnie obesło, no ale tam pociągnę go impregnatem ze 2 razy, no i pójdzie pod młot.
Mój wujek opowiadał mi kiedyś taką ciekawą historię o swojej bardzo skąpej ciotce. Dzieje się to tuż po wojnie. Ta jego skąpa ciotka ma, oczywiście mamy gospodarstwo, zatrudnia tam pracownika. Był bardzo dobrym pracownikiem. Pewnego dnia zabrał się i poszedł. Ale ciotka podkreślała to kilka razy. No licho, jasne. Tak dobrze go karmiłam. Nie żałowałam mu ani zupy z jajek, ani chleba. Miał tego pod dostatkiem. Zabrał się i poszedł. Jak powtórzyła to wujek mi to powtórzył kilka razy. Ja mówię, wujek, do licha, powiedz mi, co to zupa z jajek? Jak to zupa z jajek? A mówi, no nie wiesz, jak się jajka ugotuje? No jest w garku zupa po jajku. Jajka się gotowały, jest zupa. Lała mu na talerz i chleba mu żałowała. I zupy z jajek. I jeszcze sobie podkreśliła, że jak od czasu do czasu w czasie gotowania jajko się pękło, to jaka ta zupa była treściwa, a on zabrał się i poszedł. Wujek, mówię, wiesz, bo pęknę ze śmiechu. Cóż, jak pracowałem w Bieszczadach, to też śmieszna przygoda się wydarzyła, bo kiedyś musiałem zawieźć tam, ja pracowałem na ciągniku, wywoziłem drewno stosowe z lasów na składnicę. No i kiedyś leśniczy mi powiedział, panie Romku, zawiezie pan drewno opałowe, tam miał 2 drwali. Mieszkali na baraku koło leśniczówki, no i oni mieli tam taki żelazny piecek kozej, przywiezie pan im tam i tam w lesie jest drewno, przywiezie pan robotnikom na opał. Dobra, pojechałem, przyjechałem, akurat oni jedli obiad, a było ich tam 2 czy 3, no i tak, mieli zupę z puszek, jedli do spółki albo na zmianę, najpierw jadł pierwszy, później jadł drugi z tej samej miski, a później trzeci, ale jak miska była dość duża, jak wyleli, to pierwszy najcwańszy był, to wszystko gęste z tej zupy wyłowił. Drugi jeszcze coś tam tego wyłowił, a ten trzeci to już miał praktycznie samą wodę, nie zupę. No i tak, ten trzeci jest zbiedzony, spogląda na nich zły, a ten, który się najadł pierwszy, mówi tak, o, on najcwańszy, bo na dnie to zostało jemu same najtreściwsze. Też dobra historia. No i jeszcze takie było zdarzenie, że kiedyś jadę rano, jestem w leśniczówce po prostu, muszę wejść do leśniczego, żeby wziąć asygnaty. Jak ładowałem drewno na składzie, to i załadowałem, przypuśćmy, 8 czy 10 metrów tego drewna, to musiałem asygnatę sam wypisać, bo wiadomo, pracowałem w terenie i leśniczy by za mną nie zawsze zdążył, nie zawsze miał czas, bo inne obowiązki, także leśniczy mi powiedział, metrówkę zmierzyć drewno tak i tak, wpisać metry kubiczne, przestrzenne, no i podpisać się i odjazd. Odjazd do miejsca, gdzie drewno było odwożone. No i zdarzyło mi się tak, że przyjechałem właśnie po ten bloczek tych asygnat, a z baraku dym wali taki dym, aż czarno. O, za chwilę wybiega jeden, za chwilę drugi drwal wybiega, ja mówię, co jest? Lepimy piec gliną, nie bardzo znamy się na szybrach i luftach, no i cóż, zalepiliśmy, może nie tam, gdzie trzeba i dlatego kopci nam się. No i też dobra przygoda. I miałem jeszcze taką przygodę, że miałem takiego, znaczy w leśniczówce, to była leśniczówka Myczków, tam był taki pan gajowy, który no miał takie duże poczucie strachu. On nieraz ze mną musiał przejechać na przykład z miejsca, gdzie załadowałem drewno. To zdarzyło się tak, że przewiozłem go parę razy, a później leśniczy mówi tak, ja miałem pomocnika też do wożenia drewna, że mój pomocnik to powinien dostawać w nadleśnictwie dodatkowe za co? Za strachowe, bo z panem Romkiem to strach jechać. Bo jak się jechało po tych górkach, a się wrzuciło na luz,
to ciężar drewna pchał ten ciągnik. To pchał, jechało się ostro. Ale byłem młody i cóż. Lubiłem tak, jak ten ciężar drzewa goni ten ciągnik do przodu, jechało się. No i wtedy ten pomocnik tam naprawdę, a gajowy jak ze mną jechał, to normalnie chwycił się mnie za ubranie robocze, siedział z tyłu na ławce i słyszałem, jak się trzęsie ze strachu. Tak było. Pod górki się jechało wolno, ale gdzie była górka, to się dawało na luz i się nadrabiało się wtedy czasu. Tak, jechało się na luzach. Co było niebezpieczne, no i nawet, no bardzo niebezpieczne było, no cóż, ryzykowałem. Jak byłem w Bieszczadach na wywózce drewna, to i drwale, i oni drewno zrywali końmi, no i cóż, zaczepili, mieli 2 dobre konie i zaczepili takiego buka, ciągnęli go z wąwozu. Tam takie drzewo karłowate rosło, takie dość nad brzegiem tego wąwozu, więc zawiesili bloczek, lina poszła przez bloczek, no i wąwóz był bardzo głęboki, a buk był taki, ja wiem, w granicach około metra kubicznego, a przecież buk jest bardzo ciężki. Metr kubiczny buka surowego to potrafi ważyć 1200, nawet do 1,5 tony, a 1200 to minimum. No i cóż, założyli konie, na konie krzyknęli. Konie zerwały, no i już ten buk był prawie, ale tam jakiś karcz był, prawie był na wierzchu tego wąwozu, ale tam był jakiś karcz. Trafił tym odziomem w ten karcz, linka była dosłownie, trąciło gdzieś i buk. Mało, że poszedł, tam były 2 wąwozy, był jeden wąwóz, a za tym wąwozem był jeszcze głębszy wąwóz. Jak ten buk nabrał pędu, to leciał i przeleciał to miejsce, gdzie leżał, jeszcze trafił w ten duży wąwóz. A jeden z tych drwali mówi, niech to Ditko weźmie. A Ditko, to tam, bo oni tak trochę po ukraińsku mówią, Ditko, ja nie wiedziałem kto. Mówię, co to jest te Ditko i Ditko? Ditko to jest diabeł. A on mówi tak, Ditko niech to weźmie. 0,5 litra, mówi, i parę śledzi poszło. 0,5 litra i parę śledzi, mówi, poszło. O barakach i o Bieszczadach i o tej skąpej gospodyni. Tak. Dziękujemy za współpracę.